Siemanko, dzisiaj kilka słów o antykowaniu krawędzi skóry, więc od razu przechodzimy do roboty. Proszę się pochylić. Dobra, koniec głupich żartów. Na dzisiaj cieniowanie krawędzi. Mam kawałek skóry garbowanej roślinnie, licowa, kawałek kartki i do malowania krawędzi, żeby taki fajny cień tutaj powstał, żeby ta krawędź była ciemniejsza od dalszej części skóry. Lubię używać tych past antykujących. Naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. No i teraz czym to wykonuję? Nie używam do tego tamponów, nie używam do tego szmatek. Można to z bardzo dobrym efektem wykonać aerografem, no ale trzeba mieć do tego aerograf, kompresor, później to trzeba myć, żeby nie pozasychały dysze. Jeśli ktoś robi detalicznie, no to na pewno słabo będzie mu się to sprawdzało. Ja bym polecał do tego gąbki. To są takie gąbki bezpyłowe, można je kupić jako kosmetyczne. Są takie bardzo gęste, miękkie i nie zostawiają po sobie żadnego pyłu ani innego syfu. No i teraz będę wykonywał to cieniowanie. Można to wykonać na kilka sposobów przy użyciu takiej gąbki. Ja osobiście składam ją na pół, żeby ona była tutaj wypukła, zaokrąglona. Nalewam trochę na krawędź. Gdzieś tyle. Nadmiar zostawiam na kartce. No i teraz wykonuję takie ruchy na krawędzi. I z czasem zaczynam pochylać bardziej w stronę lica. Ona będzie lekko nam się rozwalała, no ale jeśli robimy pojedyncze rzeczy, no to na pewno bardzo fajnie się to sprawdzi. W zależności jak mocno położymy tą gąbkę, tak głęboko będziemy zamalowywać krawędź. Szmatka na docierkę. Możemy też wykonać to inaczej. Robię to jeszcze na pasku. Starałem się w jedną stronę układać te rysy, z jednej i z drugiej strony. I tak samo też będę szmatką robił, tylko z góry na dół.
Możliwości z tymi gąbkami są bardzo duże. Możemy to na różne sposoby nakładać. Warto wziąć pod uwagę to, że jeśli używamy jako finisza na przykład Resolena, no to trzeba to zrobić sporo ciemniejsze, no bo trochę koloru nam zejdzie przy nakładaniu wykończenia. Na dzisiaj to już wszystko. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!